W poprzednim odcinku pokazałem, jak zżyłem się z chłopakami, jak zarabiałem pieniądze na kampusie. Tutaj są rezultaty. Trochę o Halloween oraz o okazji, którą tam dostałem. Moim największym marzeniem, jak już mówiłem, było zostanie piłkarzem, ale i również tworzenie treści na YouTube, czyli zostanie youtuberem. Od zawsze kochałem tworzyć filmy na YouTube i robiłem to już od najmłodszych lat. Kilka kanałów miałem, już prowadziłem, ale niestety wyniki nie oddawały, rezultaty nie oddawały tych prowadzonych kanałów, więc postanowiłem, że może lepiej na chwilę zniknąć, wyciągnąć wnioski, co nie gra i wrócić z przytupem. No i nawet kiedy planowałem podróż do Stanów Zjednoczonych, brałem pod uwagę to, żeby móc grać tam w piłkę oraz żeby tworzyć treści na YouTube. Jednakże czas nie pozwolił na tworzenie tego drugiego, na spełnianie marzeń związanymi z filmami, ponieważ było tam za mało czasu. No i po pewnym czasie życia tam w Stanach i zmagania się ze znalezieniem pracy, nagle pojawiła się pewna okazja w internecie, która mogła sprawić, że rozwinę żagle w tworzeniu filmów na YouTube. Pomyślałem wtedy, że może to jest jakiś znak, że może powinienem odłożyć piłkę na razie na bok i skupić się na tworzeniu filmów. Może tak miało być po prostu. Nie wiem. Wtedy nie wiedziałem bardzo wielu rzeczy, ale wiedziałem jedno, że muszę się tam po prostu zgłosić. Od razu wziąłem się za tworzenie filmu zgłoszeniowego, przy czym pomógł mi Maxi, mój niemiecki przyjaciel, więc danke schön, Bruder. Wiem, że to ogląda, także pozdro, brachu. Zmontowałem ten film, wysłałem i czekałem na wiadomość zwrotną. I uwaga, nastąpił zwrot akcji w sprawie pracy. Kiedy poszedłem tam po kilku tygodniach chodzenia, nagle dostałem taką informację. Powiedzieli mi, że właśnie wypadła im jedna osoba i potrzebują kogoś na teraz, już na dzisiaj. A ja powiedziałem, dobra, to ja mogę zacząć pracować, już nie ma problemu, fajnie. I już taki zajarany, a oni mówią tak: no to daj swoje social security card. Że co mam dać? Okazało się, że muszę mieć specjalny dokument, żeby móc pracować jako student z zagranicy w Stanach Zjednoczonych. No dopiero wtedy się o tym dowiedziałem, więc powiedziałem, okej, to trzymajcie dla mnie miejsce, proszę. Ja jak najszybciej zrobię ten papier. Tak więc poszedłem wyrobić ten dokument. Proces wyrabiania tego dokumentu trwał z 5 dni i kiedy wróciłem tam, no to powiedzieli: a wiesz co, sorki, ale ktoś już miał gotowy ten papier i przyjęliśmy go od razu. A ja mówię: co? Powiedziałeś mi, że mam wyrobić ten papier i wtedy jak przyjdę, to będzie praca dla mnie. A on mówi: no tak, ale wiesz, jakby ktoś tutaj też przyszedł się zgłosić, on już miał gotowy dokument. Ja mówię: okej, dobra, no to się pierdol. Zdenerwowałem się na tym, nie wiem, moim zdaniem to było trochę rasistowskie w ogóle. Z tego co widziałem, to głównie pracowali tam Latynosi i właśnie ci ludzie z Nepalu, więc o coś tam chyba chodziło, nie mam pojęcia. Czułem, że nie zarobię tych pieniędzy potrzebnych na kolejne miesiące, już po prostu nie było czasu na to, bo zbliżał się 3., 4. miesiąc, a ja dalej nie miałem tych pieniędzy. Rodzicom też już powiedziałem, że raczej lipa, że będę musiał zjeżdżać i oni w ogóle nie wierzyli, że tam mówię: nie no co ty, przecież na pewno coś się da załatwić. Ja mówię: no na razie średnio. Pytałem trenerów, czy trenerzy nie mogą mi czegoś załatwić, mycie szatni, cokolwiek. Pytałem się o jakieś sprzątanie śmieci, mycie kibli, wszystko. Oni powiedzieli, że nie, oni na ten moment nie mogą mi nic pomóc, że nie mają żadnego pola do popisu, żeby właśnie załatwić mi jakąś pracę. Ja mówię: no to co jest w ogóle grane, że mnie sprowadzacie? Mówicie mi, że mogę odpracować część pieniędzy na kampusie i nagle nie mam pracy, a oni mówią: no sorry, no myśleliśmy, że to ogarniesz. I tak to się w sumie skończyło. Wkradło się wielkie zakłopotanie do mojej głowy. No i załamałem się, nie? Już godziłem się powoli z faktem, że zaraz ten cały American Dream pójdzie się walić i na tym się skończy, że będę musiał opuścić szkołę szybciej niż planowałem i to dużo szybciej. No i pomimo tego, że moja sytuacja z angielskim, z piłką nożną i ze szkołą w ogóle szły do przodu coraz bardziej, jakby cieszyłem się z tego progresu i nagle bum, zatrzymały mnie pieniądze. To jest coś, czego nie mogłem przeskoczyć w tamtym momencie. No moi rodzice też nie mieli pieniędzy, żeby mi pomóc na to, a więc co? Wtedy złapało mnie takie załamanie i no i tak, już powoli godziłem się, mówiłem chłopakom też, że no już raczej stary, będę musiał stąd spadać. Oni w ogóle też nie ogarniali, że czemu trenerzy nie mogą mi pomóc, czemu nikt tam nie może mi pomóc załatwić pracę, że o co w ogóle tam chodzi. Nie wiem, to było do tej pory w sumie dziwna sytuacja, że nikt jakoś nie mógł mi załatwić pracy, totalnie dziwne. I tak więc dalej sobie jeszcze tam żyłem z myślą, że może nagle z nieba coś mi spadnie. Bo wiecie, jak się żyje marzeniami, to się próbuje przyciągnąć same pozytywne rzeczy. Słuchajcie, w ogóle też ciekawa sytuacja. Pewnego dnia po treningu
Oskar, mój kumpel. Po zakończonym treningu Oskar taki wydawał się wystraszony i się zapytałem, stary, co się dzieje? A on mówi, no bo w moim pokoju w ogóle jest jakiś obcy chłop. Ja mówię, co? I wiecie, i cała szatnia się przejęła, on zaczął opowiadać, że wczoraj, właśnie chyba też po treningu, w jego pokoju jakiś obcy chłop przesiadywał. On otworzył szafę, żeby wsadzić torbę po treningu, a w szafie stał jakiś 2-metrowy Afroamerykanin. Czy wy to rozumiecie? Otwieracie szafę, patrzycie, a tam 2-metrowy Afroamerykanin. I ja mówię, co ty stary gadasz w ogóle? On mówi, że serio, że on nie wie, kim jest ten gościu, on się go pytał, ale on średnio gada po angielsku i że on normalnie jest w jego mieszkaniu i nie może go wyprosić stamtąd, no bo on nie wie, co ma zrobić, go się boi i tak dalej, nie wie, kto to jest, czy nie chce mu zrobić krzywdy, czy cokolwiek. Jako iż Oskar to mój dobry ziomal, postanowiłem, że pójdę z nim i sprawdzę tą sytuację, o co tam w ogóle chodzi, no bo trochę głupio zostawiać chłopaka w takiej sytuacji, nie? Oskar mieszkał w najbogatszym dormie tam, czyli była to taka chatka, nazywało się to Village, a to taka 2-piętrowa chatka, na dole był jeden pokój, u góry był jeden pokój, także weszliśmy do tego domu, na dole nikogo nie było w lobby. Weszliśmy do góry, w jego pokoju też nic, w szafie nikogo nie było, pod łóżkiem też nie i została nam łazienka. Otwieramy łazienkę i w sumie czysto, jest czysta łazienka, tylko że była zasłoniona kurtyna. I Oskar mówi, nie, on mi się wydaje, że on gdzieś tutaj jest. Ja mówię, stary, no ale tutaj nikogo nie ma, masz normalnie zasłoniętą kurtynę, więc nikogo raczej tam nie ma. On mówi, no mi się wydaje, że tam ktoś może być za tą kurtyną. A ja mówię, no dobra. Wziąłem butelkę wody, rzuciłem tą butelką, odbiło się od czegoś, patrzę, odsłania się i idzie w moją stronę 2-metrowy chłop. I ja mówię, o shit, teraz jest przewalone, nie? Ale chłop sobie wstaje, powoli idzie i mówi, what's up bro? Zbija pionę z każdym innym tam. Nie wiedziałem, o co tam chodzi, że totalnie abstrakcyjna sytuacja. On sobie poszedł do pokoju Oskara, usiąść sobie na kanapie, jak gdyby nigdy nic. Ja się pytam, ej stary, ale co ty tutaj w ogóle robisz? On mówi, no przyszedłem sobie posiedzieć. Dobra, okej. Zeszliśmy z Oskarem i jeszcze jednym kumplem na dół i Oskar zadzwonił po Campus Security, czyli ochronę kampusu, coś typu taka wewnętrzna policja, ochrona. No i oni przyjechali po jakichś 15 minutach, weszli do góry. No i nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje dalej. Zeszli po jakichś 15-20 minutach na dół, wzięli go do swojego radiowozu i powiedzieli nam, że ten chłop coś tam przeskrobał, że komuś przebił oponę w samochodzie, albo że popsuł samochód, w ogóle nie wiem, i że się ukrywał po prostu. I on nie był w ogóle ze Stanów, on był z Francji. Rok temu był studentem na tej uczelni, więc totalnie dziwna sytuacja. Po tej interwencji już nigdy tego chłopa na oczy nie widzieliśmy. Na kampusie resztę eventów to były jakieś właśnie samochodowe eventy, akurat to był też dosyć fajny event. Były różne amerykańskie samochody, Bumblebee był z Transformersów w starej i nowej wersji, także fajnie. Kilka jeszcze ciekawych wozów dla fanów motoryzacji na pewno by się znalazło. Kilka dni później przyszedł mail z odpowiedzią na moje zgłoszenie. Jarałem się jak dziecko, bo mail mówił o tym, że zapraszają mnie na casting i w ciągu kilku dni muszę być na nim w Polsce, jeśli faktycznie chcę wziąć w tym udział. Ja byłem na drugim końcu świata, realizując swoje marzenie, które właśnie się sypało przez brak finansów. Na tamten moment nie miałem nawet pieniędzy, żeby kupić bilet powrotny do Polski. Wkradł się ostry dylemat do mojej głowy, bo jak to miałem zrobić, że w przeciągu, powiedzmy, tygodnia miałem być w Polsce. Totalnie ciężka sytuacja. Leżałem i patrzyłem w sufit przez kilka godzin, próbując podjąć decyzję. Powiedziałem rodzicom, że no chyba wracam do Polski, wyszła fajna propozycja. No rodzice powiedzieli, że chyba jestem głupi, że może oni wezmą jakiś kredyt i mi pomogą. Nie, nic takiego nie robimy, nie bierzemy żadnych kredytów, biorę to na swoje barki. Więc w końcu zdecydowałem, że wracam do Polski i biorę udział w tym projekcie. Pożyczyłem pieniądze od kumpla, pozdro Rudy, w ogóle dzięki. Kupiłem ten bilet do Polski i poszedłem rozmawiać do sekretariatu w szkole, że niestety muszą mnie wykreślić z listy uczniów, bo nie mam pieniędzy, żeby opłacić dalej szkołę. No i kolejnego dnia miałem wylot, więc wypadało mi znaleźć transport na lotnisko, ponieważ było tam 2 godziny drogi. No i cały dzień spędziłem na tym, żeby szukać osoby, która będzie mogła mnie zawieźć na lotnisko, oczywiście za jakąś tam opłatą. Taksówki nie mogłem wziąć, ponieważ wychodziło to bardzo drogo. I nagle coś się okazało, pytałem się wielu ludzi,
i każdy nagle w ten dzień miał jakiś egzamin, jakieś tam inne rzeczy, że nagle nie mają samochodu, wyjeżdżałem do rodziny, cokolwiek, nikt nie był w stanie mi pomóc i wtedy sobie zdałem sprawę, że kurde, jestem w dupie. Dokładnie za 24 godziny powiedzmy mam wylot do Polski, a ja nie mam transportu na lotnisko. Poszedłem do domu, spakowałem się i w sumie zdałem sobie sprawę, że co tu się w ogóle dzieje. Nie wiem, kurczę, nie wiem, no nie mogę uwierzyć, że już wyjeżdżam, ty, bez kitu. Niecałe 4 miesiące pojawiła się okazja, na którą naprawdę czekałem, ale no z bólem serca opuszczam to miejsce, naprawdę, fuck, nie. Wszystkie piękne chwile przypomniały mi się i nie mogłem uwierzyć po prostu, że to już jest koniec. Wiedziałem, że po prostu no muszę działać dalej, muszę iść za ciosem, skoro dostałem jakąś drugą sytuację. Muszę w to iść, nie mam innego rozwiązania. Nie wezmę pieniędzy z nieba, żeby opłacić tą szkołę, więc musiałem podjąć takie działanie. Tak więc spakowałem się, ledwo upchałem rzeczy w walizce. Kiedy spakowałem się, dostałem wiadomość, że były nauczyciel może mnie odwieźć na lotnisko, więc pożegnałem się z znajomymi. Real man. This is real man. Yes. Real man, no rip. Wziąłem walizki i kurtkę zimową na siebie, bo nie miałem już miejsca w walizce. Spojrzałem na pokój z żalem, wiedząc, że prawdopodobnie już nigdy tutaj nie wrócę, i wyszedłem. Pan zabrał mnie i moich najbliższych kumpli, którzy chcieli mnie pożegnać. Zerwali się z lekcji dla mnie. Najpierw pojechaliśmy vanem, który później zmieniliśmy na samochód i ruszyliśmy w drogę na lotnisko. Także po drodze trochę pogadaliśmy sobie i ten pan okazał się być bardzo ciekawą osobą. Opowiadał nam o jakichś tam różnych swoich doświadczeniach życiowych, również związane z Polską. Dotarliśmy na lotnisko z chłopakami, pożegnałem się na lotnisku, uroniła się łezka, czułem się jakbym faktycznie się żegnał z braćmi. Przygotowywałem się do wylotu, mając tak naprawdę bardzo mieszane uczucia, ponieważ musiałem zrezygnować z jednej opcji, ale pojawiła się druga, więc szedłem na pokład samolotu i wyruszyłem w podróż do Polski. No i podczas tego długiego lotu miałem czas na przemyślenie tego wszystkiego, czy faktycznie dobra to była decyzja. Mega dużo dziwnych myśli miałem w głowie wtedy. Przypomniały mi się wszystkie piękne chwile spędzone w Ameryce. I bałem się, że może podjąłem złą decyzję, że może powinienem zostać i jeszcze jakiś inny sposób próbować rozwiązać tą sytuację. No ale nic. Przyleciałem do Polski. No i ostatni lot z Londynu do Warszawy był spóźniony o godzinę, przez co nie zdążyłem na pociąg w Warszawie, a miałem już go opłacony. Więc wychodzę z lotniska, biorę taksę, wysiadam na dworcu, biegnę na pociąg i... Nie wiem, ja dole, co to w ogóle za decyzja była zjebana. Jestem, pociąg mi spierdolił. Co ją zrobić? Byłem mega zdenerwowany. Jeszcze po drodze właśnie na pociąg, Iconic przywitanie w Polsce. 3 dresików zaczepiło mnie z zapytaniem, czy nie chcę wyłapać w zęby. Dlaczego? No nie wiem dlaczego, po prostu. Ostatni samolot mi się spóźnił na jakieś godzinę i przez to miałem pociąg zabukowany szybciej. Jedyny, ostatni pociąg z Warszawy do Gdańska. Po pierwszy dzień przyjechałem do Polski, godzina już, nie wiem, I spędziłem noc na dworcu, ponieważ był to ostatni przejazd tamtego dnia. Czekałem 5 godzin na następny pociąg i wyruszyłem do Gdańska. Znalazłem się w domu i bardzo się cieszyłem, że mogę już zobaczyć moją rodzinę ponownie. Wtedy zeszła ze mnie ta złość. Jednak nie cieszyłem się tym długo, ponieważ kilka godzin później byłem w drodze na casting. Zmarnowany jak 150. Postanowiłem, że pojadę i okazało się, że... A co było później, zobaczycie w kolejnym odcinku.